Witajcie w Kundel Podcaście. 9 na 10 psów poleca nasze porady doktora Łapy, historie podopiecznych i ciekawostki o zdrowiu waszych pupili. Co poniedziałek serwujemy nową porcję wiedzy i inspiracji. Chcesz wiedzieć więcej o swoim pupilu? Zostań i posłuchaj. Każdy opiekun psa przynajmniej raz zastanawiał się nad tym, co jego czworonożny przyjaciel naprawdę czuje. Psy, choć nie potrafią mówić ludzkim językiem, są mistrzami w komunikowaniu się z nami za pomocą mowy ciała, dźwięków oraz różnorodnych zachowań. Od merdania ogonem po różne subtelne sygnały wysyłane przez oczy, uszy czy postawę ciała, pies nieustannie przekazuje nam informacje o swoim stanie emocjonalnym. Jak więc możemy zrozumieć, co próbuje nam powiedzieć? Klucz do tego leży w umiejętności uważnej obserwacji i wczuwania się w jego sposób wyrażania emocji. Rozumienie psich emocji nie jest jedynie kwestią ciekawości. To podstawa budowania silnej, pełnej zaufania więzi z naszym pupilem. Nasza empatia, czyli zdolność do odczuwania i rozumienia tego, co przeżywa nasz pies, pozwala nam lepiej reagować na jego potrzeby, a także sprawia, że pies czuje się bezpieczniej i pewniej w naszym towarzystwie. Wspólne życie z psem opiera się na wzajemnym porozumieniu, a im bardziej potrafimy zrozumieć jego emocje, tym głębsza i pełniejsza staje się nasza relacja. Pies, który czuje, że jest rozumiany, szybciej buduje zaufanie do swojego opiekuna, co przekłada się na jego zachowanie i ogólne samopoczucie. Zrozumienie psich emocji pomaga nie tylko w codziennych interakcjach, ale również w sytuacjach trudnych, takich jak stres czy lęk. Dzięki temu możemy lepiej wspierać psa i oferować mu wsparcie w odpowiednich momentach, co wzmacnia naszą rolę jako opiekunów, na których pies zawsze może polegać. Psy, podobnie jak ludzie, mają swoje emocje, które choć różnią się od naszych, mają wiele wspólnego z tym, co sami doświadczamy. Dlatego tak ważne jest, aby starać się zrozumieć, co czuje nasz pies i w jaki sposób możemy lepiej reagować na jego potrzeby. Psy, podobnie jak ludzie, doświadczają szerokiego wachlarza emocji. Od radości, miłości, po strach, lęk czy frustrację, psie uczucia mogą być zaskakująco podobne do naszych. Kiedy obserwujemy, jak nasz pies merda ogonem na widok ukochanej osoby, podskakuje z ekscytacji przed spacerem czy przytula się, szukając pocieszenia. Widzimy wyraźne dowody na to, że psy przeżywają emocje, które możemy porównać do naszych własnych. Te zewnętrzne zachowania, które dla nas są oczywiste, często wyrażają głębsze, bardziej złożone uczucia, które, choć mogą wyglądać inaczej niż u ludzi, mają te same podstawy. Emocje, które odczuwają psy, można podzielić na dwie kategorie: podstawowe i bardziej zaawansowane. Do podstawowych zaliczamy radość, strach i złość. Radość jest chyba najłatwiejsza do rozpoznania. Merdanie ogonem, luźna postawa ciała, iskierki w oczach – to wszystko sygnały, które wskazują na szczęście i pozytywne emocje. Strach natomiast często wyraża się w postaci zjeżonej sierści, podkulonego ogona, a także unikania kontaktu wzrokowego. Złość może przybierać formę warczenia, sztywnej postawy ciała czy intensywnego patrzenia. Bardziej złożone emocje, takie jak zazdrość, wstyd czy empatia, są trudniejsze do rozpoznania, ale również obecne w psim świecie. Zazdrość może ujawniać się, gdy pies czuje się odsunięty na bok, na przykład gdy opiekun poświęca więcej uwagi innemu psu lub osobie. Z kolei wstyd, choć trudniejszy do zidentyfikowania, można dostrzec w sytuacjach, gdy pies zostaje skarcony. Często wówczas unika kontaktu wzrokowego, opuszcza głowę i wygląda na zrezygnowanego. Empatia to emocja, która zaskakuje wielu opiekunów, ale psy potrafią doskonale wyczuwać nasze nastroje i reagować na nie, często przychodząc, by nas pocieszyć, gdy jesteśmy smutni, czy stając się bardziej czułe, gdy czują, że potrzebujemy ich obecności. Zrozumienie tych emocji pozwala nam lepiej reagować na potrzeby naszych psów. Rozpoznanie, kiedy pies czuje strach, frustrację, zazdrość czy radość, pozwala nam odpowiednio wspierać go w trudnych chwilach i cieszyć się wspólnymi momentami radości. Pies, który czuje, że jego emocje są rozumiane i akceptowane, zyskuje poczucie bezpieczeństwa, co wzmacnia więź z opiekunem i przekłada się na jego szczęście i spokój w codziennym życiu. Kiedy mówimy o psich emocjach, jednym z najbardziej rozpoznawalnych stanów emocjonalnych jest radość.
Pies, który jest szczęśliwy, pokazuje to całym swoim ciałem. Najbardziej klasycznym i rozpoznawalnym sygnałem psiej radości jest merdający ogon. Jednak nie każdy machający ogon oznacza szczęście. Dlatego ważne jest, aby zwracać uwagę na towarzyszące temu inne sygnały. W przypadku radosnego psa jego ciało jest rozluźnione, a postawa zrelaksowana. Możemy zauważyć, że pies nie jest spięty. Jego mięśnie są luźne, uszy ustawione w sposób naturalny, często do przodu, a oczy błyszczą i wydają się pełne energii. U niektórych psów radość może objawiać się wręcz podskakiwaniem, bieganiem w kółko lub przynoszeniem ulubionej zabawki. Zdarza się też, że pies przybiega do opiekuna, domagając się pieszczot i interakcji, a jego zachowanie wyraźnie sugeruje, że chce dzielić się swoim szczęściem z najbliższymi. Zupełnie inaczej wygląda pies, który odczuwa strach lub lęk. Choć te dwie emocje często są ze sobą mylone, warto je rozróżnić. Strach jest odpowiedzią na bezpośrednie zagrożenie, które pies dostrzega w swoim otoczeniu, podczas gdy lęk to bardziej uogólniona emocja, która może pojawiać się w odpowiedzi na przewidywanie niebezpieczeństwa lub w nieznanej sytuacji. Pies, który się boi, wysyła wyraźne sygnały ciałem. Ziewanie, choć może wydawać się dziwne w takim momencie, jest jednym z najczęstszych sygnałów uspokajających, które pies stosuje, by rozładować napięcie. Innym sygnałem jest odwracanie wzroku. Pies unika bezpośredniego kontaktu, co w psim świecie jest sposobem na uniknięcie konfliktu. Strach możemy również rozpoznać po podkulonym ogonie, a w ekstremalnych przypadkach pies może nawet się trząść, uciekać lub zamrażać w miejscu, nie będąc w stanie się poruszyć. Lęk z drugiej strony często objawia się w bardziej subtelny sposób. Pies może być niespokojny, ciągle się rozglądać, być nadmiernie czujny lub wykazywać oznaki nerwowości, jak ciągłe drapanie się, lizanie warg czy oblizywanie nosa. Frustracja to kolejna emocja, którą psy często odczuwają, a której nie zawsze jesteśmy świadomi. Pies może poczuć frustrację, gdy nie jest w stanie zaspokoić swoich potrzeb, na przykład kiedy nie może dosięgnąć zabawki, którą widzi, lub nie może wydostać się z zamkniętego pomieszczenia. Objawia się to często niepokojem, szarpaniem, nieustannym szczekaniem lub gryzieniem różnych przedmiotów. Ważne jest, aby odróżnić frustrację od agresji. Agresja u psa ma zazwyczaj inny charakter. Jej celem jest odstraszenie przeciwnika lub odpowiedź na bezpośrednie zagrożenie. Frustracja natomiast wynika z niemożności zaspokojenia potrzeby, a jej objawy są bardziej chaotyczne. Pies, który jest sfrustrowany, może również zacząć się kręcić, szarpać na smyczy podczas spaceru, a nawet wydawać z siebie dźwięki, które brzmią jak skomlenie połączone z warczeniem. Opiekun powinien zwrócić uwagę na te subtelne różnice, aby właściwie reagować na zachowanie psa i pomagać mu w radzeniu sobie z emocjami. Ciekawą emocją, którą psy również odczuwają, jest zazdrość. Często zdarza się, że psy stają się zazdrosne, gdy opiekun poświęca uwagę innemu zwierzęciu, dziecku czy nawet osobie w domu. Zazdrość u psów może przejawiać się na różne sposoby. Niektóre psy mogą próbować wejść między opiekuna a konkurencję, próbując przyciągnąć na siebie uwagę. Inne mogą stać się bardziej zaborcze, przyciągając uwagę poprzez noszenie zabawek, głośne szczekanie czy nawet skakanie na opiekuna. W skrajnych przypadkach pies może zacząć wykazywać zachowania przypominające frustrację lub złość, starając się wymusić na opiekunie zwrócenie uwagi tylko na niego. Co ciekawe, badania nad psami wykazały, że niektóre z nich potrafią przejawiać zazdrość w sytuacjach, gdy ich opiekun nagradza innego psa za to samo zachowanie, za które one nie zostały nagrodzone. Pies może wtedy odczuwać frustrację, że jego wysiłki nie zostały docenione i próbować przejąć kontrolę nad sytuacją, aby zyskać podobne uznanie. Rozpoznanie tych emocji u psów to klucz do lepszego zrozumienia ich zachowania. Każdy opiekun, obserwując swojego psa na co dzień, ma możliwość nauczyć się odczytywać te subtelne sygnały, które pies wysyła, aby komunikować swoje uczucia. Dzięki temu jesteśmy w stanie lepiej reagować na potrzeby naszego pupila, wspierać go w trudnych momentach, a także cieszyć się wspólnymi chwilami, kiedy pies odczuwa radość i szczęście. Miłość to jedna z najpiękniejszych emocji, jaką pies może okazać swojemu opiekunowi. Psy są niezwykle lojalne i przywiązane do swoich ludzi, a ich miłość przejawia się w subtelnych, ale niezwykle czułych gestach.
Można to zaobserwować w ich codziennym zachowaniu. Pies często podąża za opiekunem z pokoju do pokoju, kładzie się przy jego nogach, a nawet próbuje przytulić się na kanapie. Bliskość fizyczna jest dla psa naturalnym sposobem okazywania uczuć. Psy często szukają kontaktu wzrokowego, a ich spojrzenie jest pełne oddania i zaufania. Czasami, gdy pies wpatruje się w swojego opiekuna, to tak jakby mówił: „Jesteś dla mnie całym światem”. Pocałunki psie, czyli lizanie, również są oznaką miłości i przywiązania, podobnie jak delikatne opieranie głowy na kolanach czy wtulanie się w rękę opiekuna. Miłość psa przejawia się również w chęci spędzania czasu razem. Pies często reaguje z radością na każdą wspólną aktywność, od codziennych spacerów, po zwykłe siedzenie w ogrodzie czy na kanapie. To dowód na to, że dla psa najważniejsze jest to, by być blisko ukochanej osoby. Pies, który okazuje miłość, chce być częścią każdej chwili swojego opiekuna, co czyni tę relację wyjątkową i pełną oddania. Zrozumienie psich emocji opiera się przede wszystkim na umiejętności odczytywania mowy ciała. To ich naturalny język, którym komunikują swoje uczucia, nastroje i potrzeby. Psy nie mówią słowami, ale wyrażają się za pomocą subtelnych sygnałów, które dla wprawnego oka mogą być niezwykle jasne. Postawa ciała, ruchy ogona, ustawienie uszu, spojrzenie i wyraz pyska – to wszystko stanowi klucz do zrozumienia, co nasz pies chce nam powiedzieć. Pies, który czuje się pewnie i spokojnie, będzie miał luźne ciało, otwartą postawę, a jego ogon będzie uniesiony lub swobodnie machający. W przeciwieństwie do tego pies, który czuje strach lub niepokój, może podkulić ogon, przybliżyć uszy do głowy i unikać kontaktu wzrokowego. Każdy z tych elementów, choć subtelny, dostarcza informacji o tym, co pies przeżywa w danym momencie. Szczególną uwagę warto zwrócić na ogon, który jest jednym z najczęściej zauważanych przez opiekunów wskaźników emocji. Jednak nie każde machanie ogonem oznacza radość. Szybkie, sztywne machanie może wskazywać na napięcie lub pobudzenie, a ogon nisko opuszczony, a nawet podkulony, świadczy o strachu lub poczuciu zagrożenia. Z kolei ogon unoszony wysoko i swobodnie machający zazwyczaj świadczy o radości i pewności siebie. Uszy również pełnią ważną rolę w psiej komunikacji. Kiedy są uniesione, sugerują zainteresowanie i czujność, natomiast przyłożone do głowy mogą świadczyć o lęku lub podporządkowaniu. Oczy są kolejnym wskaźnikiem, który warto obserwować. Szeroko otwarte oczy z widoczną białką często oznaczają strach lub niepewność, podczas gdy zrelaksowane spojrzenie sugeruje spokój. Ważną częścią psiej komunikacji są również sygnały uspokajające, które psy używają zarówno w relacjach z innymi psami, jak i z ludźmi. Sygnały uspokajające są częścią instynktownego zachowania psów i mają na celu rozładowanie napięcia w trudnych sytuacjach. Jednym z najczęstszych sygnałów uspokajających jest ziewanie, które nie zawsze oznacza zmęczenie. W rzeczywistości pies może ziewać, aby zredukować stres i pokazać, że nie stanowi zagrożenia. Lizanie pyska to kolejny sygnał uspokajający, który często pojawia się, gdy pies czuje się nieswojo lub próbuje uspokoić siebie lub inne zwierzęta w pobliżu. Odwracanie głowy to również subtelny sygnał, który ma na celu rozładowanie napięcia i uniknięcie bezpośredniej konfrontacji. Pies, który odwraca głowę, mówi: „Nie chcę konfliktu, spróbujmy się uspokoić”. Obserwowanie tych sygnałów jest kluczowe dla zrozumienia, co pies czuje w danej chwili. Sygnały uspokajające pozwalają psom radzić sobie z trudnymi emocjami, a także komunikować swoje potrzeby w sposób, który minimalizuje ryzyko konfliktu. Opiekun, który rozpoznaje te sygnały, może odpowiednio zareagować, pomagając psu poczuć się bezpiecznie i pewnie. Na przykład, jeśli pies ziewa lub oblizuje się w stresującej sytuacji, warto dać mu chwilę na odpoczynek lub zapewnić mu przestrzeń, w której poczuje się bardziej komfortowo. Rozumienie tych subtelnych form komunikacji to klucz do budowania głębszej więzi z psem i lepszego reagowania na jego potrzeby emocjonalne. Ogon psa często jest jednym z pierwszych sygnałów, na które zwracamy uwagę, kiedy próbujemy zrozumieć jego emocje. Jednak machanie ogonem, które tak często kojarzy się z radością, nie zawsze oznacza pozytywne uczucia. Pies może machać ogonem z różnych powodów, a kluczowe jest zrozumienie kontekstu. Jeśli ogon porusza się szybko, ale jest sztywny, może to oznaczać napięcie lub nerwowość.
Z kolei powolne, leniwe machanie ogonem może być oznaką spokoju i relaksu. Niski, podkulony ogon to wyraźny sygnał strachu lub niepewności, zwłaszcza gdy towarzyszy temu napięcie całego ciała. Warto również zwrócić uwagę na to, jak wysoko ogon jest uniesiony. Im wyżej, tym bardziej pies czuje się pewny siebie. W skrajnych przypadkach uniesiony, sztywno trzymany ogon może wskazywać na gotowość do konfrontacji. Uszy są kolejnym ważnym wskaźnikiem psich emocji. Ich pozycja może mówić wiele o nastroju i stanie emocjonalnym psa. Uszy uniesione i skierowane do przodu sugerują, że pies jest czujny i zainteresowany tym, co się dzieje w jego otoczeniu. Kiedy uszy są zrelaksowane, pies najprawdopodobniej czuje się spokojnie i pewnie. Natomiast uszy przyłożone do głowy lub odchylone w tył mogą świadczyć o strachu, niepewności lub podporządkowaniu. U niektórych psów, zwłaszcza u ras o długich lub opadających uszach, sygnały mogą być mniej widoczne, ale delikatne ruchy uszu zawsze będą wskazywać na stan emocjonalny zwierzęcia. Warto pamiętać, że uszy, podobnie jak ogon, nie działają w oderwaniu od reszty ciała, należy obserwować je w kontekście innych sygnałów. Oczy są często nazywane zwierciadłem duszy i w przypadku psów to określenie jest bardzo trafne. Szeroko otwarte oczy z widoczną białką często wskazują na strach lub zdenerwowanie. Pies, który unika kontaktu wzrokowego, może próbować uniknąć konfliktu lub czuje się zagrożony. Z kolei intensywne wpatrywanie się w coś lub kogoś może być sygnałem wyzwania lub gotowości do działania, ale czasem po prostu oznacza ciekawość. U psów, które czują się zrelaksowane i pewne, oczy są często półprzymknięte, a spojrzenie jest łagodne. Kiedy pies patrzy na swojego opiekuna z ciepłem i oddaniem, można to odczytać jako wyraz głębokiego przywiązania. Pozycja ciała psa to kolejny element, który dostarcza wielu informacji o jego emocjach. Pies, który jest pewny siebie i spokojny, ma ciało rozluźnione, a jego sylwetka jest otwarta i swobodna. Z kolei pies, który czuje się zagrożony lub niepewnie, może przybrać bardziej skuloną postawę, z opuszczonymi ramionami i nisko trzymaną głową. Sztywność ciała, sztywny krok czy naprężone mięśnie mogą być oznaką stresu, lęku lub nawet gotowości do obrony. W sytuacjach, gdy pies czuje się niepewnie, jego ciało może być nieco przyciśnięte do ziemi, jakby próbował zmniejszyć swoją widoczność, co jest instynktownym sposobem na unikanie konfliktów. W przeciwnym wypadku pies, który jest pewny siebie, często stoi prosto, z wysoko uniesioną głową i ogonem, pokazując, że czuje się komfortowo i nie ma obaw. Nie mniej ważne od mowy ciała są dźwięki, które wydaje pies. Szczekanie to najbardziej znany sposób komunikacji dźwiękowej u psów, ale różne jego rodzaje mają odmienne znaczenia. Szczekanie ostrzegawcze jest zazwyczaj niskie, głośne i trwa przez dłuższy czas. Pies w ten sposób informuje, że dostrzega zagrożenie lub coś niepokojącego w otoczeniu. Z kolei szczekanie wyrażające radość jest krótkie, wysokie i często towarzyszy mu merdanie ogonem. Inne dźwięki, takie jak skomlenie, mogą wskazywać na potrzebę uwagi, ból lub dyskomfort, ale również na ekscytację, jeśli pies nie może się doczekać spaceru czy spotkania z ulubioną osobą. Warczenie to zdecydowany sygnał ostrzegawczy, informujący, że pies czuje się zagrożony i może być gotowy do obrony. Wycie natomiast jest bardziej złożonym dźwiękiem. U niektórych psów jest formą komunikacji z innymi, u innych może być wyrazem samotności lub próbą przywołania członka rodziny. Każdy dźwięk, który wydaje pies, ma swoje znaczenie, a umiejętność ich rozróżniania pozwala na lepsze zrozumienie, co pies próbuje nam przekazać. Zachowanie psa w codziennych sytuacjach może dostarczyć wielu wskazówek na temat jego stanu emocjonalnego. Często opiekunowie mogą mylnie interpretować pewne działania psa jako złe lub nieodpowiednie, nie zdając sobie sprawy, że za tymi zachowaniami kryją się silne emocje. Przykładem może być kopanie. Pies, który kopie w ziemi, zwłaszcza w określonym miejscu, może próbować w ten sposób rozładować swoją frustrację, stres lub nadmiar energii. W sytuacji, gdy pies jest zostawiony sam na dłuższy czas, może zacząć gryźć i niszczyć przedmioty, co niekoniecznie wynika z braku dyscypliny, lecz raczej z lęku separacyjnego lub znudzenia. Niszczenie przedmiotów jest często sposobem na odreagowanie nagromadzonego napięcia, a nie formą buntu, jak to bywa czasem błędnie odbierane.
Innym zachowaniem, które może wskazywać na emocje psa, jest unikanie ludzi. Pies, który czuje się niepewnie, zestresowany lub przytłoczony, może unikać kontaktu z osobami, które budzą w nim niepokój. To unikanie niekoniecznie musi być oznaką strachu przed człowiekiem, ale raczej sygnałem, że pies potrzebuje czasu, aby poczuć się komfortowo w danej sytuacji. Z kolei nadmierna ekscytacja, która objawia się poprzez podskakiwanie, nadmierne szczekanie lub wręcz obsesyjne domaganie się uwagi, może być wyrazem radości, ale także potrzeby rozładowania nadmiaru energii. Psy, które nie mają wystarczająco dużo aktywności fizycznej i mentalnej, mogą wykazywać takie zachowania jako próbę zwrócenia na siebie uwagi i zaspokojenia potrzeby ruchu. Nowe sytuacje, takie jak spacery, spotkania z innymi psami czy przebywanie w nieznanym środowisku, są często momentami, w których emocje psa stają się szczególnie widoczne. Psy, podobnie jak ludzie, mogą czuć się niepewnie, gdy znajdują się w nowym otoczeniu. Spacer w nowym miejscu, gdzie pies spotyka obce psy lub ludzi, może wywołać u niego ekscytację, ale też lęk. Niektóre psy reagują na takie sytuacje z entuzjazmem, chętnie eksplorując teren i nawiązując kontakty, podczas gdy inne mogą stać się bardziej nieśmiałe lub ostrożne, reagując na nowe bodźce z większą rezerwą. Lęk separacyjny to kolejny przykład emocji, która często znajduje odzwierciedlenie w zachowaniu psa. Psy, które są silnie związane ze swoimi opiekunami, mogą czuć się opuszczone lub przytłoczone, gdy zostają same. Objawia się to skomleniem, szczekaniem, a czasem nawet niszczeniem przedmiotów w domu. Psy, które odczuwają lęk separacyjny, mogą również odmawiać jedzenia, stać się nadmiernie pobudzone na widok opiekuna powracającego do domu lub wykazywać oznaki stresu już w momencie, gdy zauważają przygotowania do wyjścia. Ważne jest, aby w takich sytuacjach podjąć działania, które pomogą psu radzić sobie z tą emocją, na przykład poprzez stopniowe przyzwyczajanie go do krótszych rozłąk czy zapewnienie mu zabawek interaktywnych, które zajmą jego uwagę. Podczas spotkań z innymi psami emocje również odgrywają kluczową rolę. Niektóre psy z natury są bardziej towarzyskie i cieszą się każdą okazją do interakcji, podczas gdy inne mogą czuć się niepewnie lub zagrożone. Reakcja psa na nowe psy może zależeć od jego wcześniejszych doświadczeń. Pies, który miał pozytywne kontakty z innymi psami, prawdopodobnie będzie bardziej otwarty na spotkania, natomiast pies, który doświadczył trudnych interakcji, może wykazywać lęk lub agresję. Ważne jest, aby obserwować mowę ciała psa w takich sytuacjach i dawać mu możliwość wycofania się, jeśli czuje się zbyt przytłoczony. Zachowania psa są bezpośrednim odzwierciedleniem jego emocji i nastrojów, a my, jako opiekunowie, mamy kluczową rolę w ich rozpoznawaniu i odpowiednim reagowaniu. Umiejętność dostrzegania sygnałów, które pies wysyła poprzez swoje codzienne zachowania, pomaga nie tylko lepiej zrozumieć, co pies przeżywa, ale także zapewnia wsparcie w momentach, gdy tego najbardziej potrzebuje. Kiedy pies odczuwa lęk lub strach, naszą rolą jako opiekunów jest zapewnienie mu wsparcia i stworzenie takiego środowiska, w którym będzie mógł poczuć się bezpiecznie. Emocje takie jak lęk czy strach mogą objawiać się na wiele sposobów. Od wycofania i chowania się, po szczekanie, drżenie, a nawet zachowania agresywne. Aby pomóc psu w takich sytuacjach, ważne jest stosowanie technik uspokajających, które nie tylko zredukują natężenie emocji, ale również zbudują w psie poczucie bezpieczeństwa. Jednym z najskuteczniejszych narzędzi jest pozytywne wzmocnienie. Kiedy pies odczuwa lęk, zamiast karania go za złe zachowanie, powinniśmy skupić się na wzmacnianiu pozytywnych reakcji. Na przykład, jeśli pies boi się hałasów, takich jak burza czy fajerwerki, można stopniowo przyzwyczajać go do tych dźwięków, zaczynając od ich cichego odtwarzania i nagradzania psa za spokojną reakcję. To technika nazywana desensytyzacją, której celem jest stopniowe zmniejszanie wrażliwości psa na bodźce wywołujące strach. Warto również zadbać o to, aby pies miał bezpieczne miejsce, w którym może się schronić, gdy odczuwa niepokój. Może to być specjalne legowisko, klatka kennelowa lub po prostu cichy kąt w domu, gdzie będzie czuł się chroniony przed zewnętrznymi bodźcami. Rozpoznanie źródła emocji u psa jest kluczowe, aby móc skutecznie mu pomóc. Niektóre psy reagują na konkretne hałasy, inne na nieznajome osoby, a jeszcze inne na obecność obcych zwierząt. Warto zwrócić uwagę na momenty,
w których pies zaczyna wykazywać oznaki lęku, czy to hałas w tle, na przykład trzaskanie drzwiami, czy nagłe pojawienie się nieznanej osoby. Psy często reagują również na zmiany w otoczeniu, takie jak przestawienie mebli, nowe zapachy, czy inne niewielkie modyfikacje, które mogą wydawać się nam nieistotne, ale dla psa mogą być źródłem stresu. Kluczem jest obserwacja i analiza sytuacji, w których pies wykazuje oznaki lęku lub stresu. Często psy uczą się kojarzyć konkretne bodźce z negatywnymi doświadczeniami. Na przykład, jeśli pies miał nieprzyjemne spotkanie z innym psem, może zacząć reagować lękiem na każde nowe zwierzę. Rozpoznanie tych wzorców zachowań pomoże w opracowaniu planu działania, który pozwoli na skuteczne wsparcie psa w trudnych chwilach. Budowanie pewności siebie u psa jest procesem, który wymaga cierpliwości i konsekwencji. Pies, który czuje się pewnie, jest bardziej odporny na stres i lepiej radzi sobie w nowych sytuacjach. Jednym ze sposobów na zwiększenie pewności siebie psa są regularne ćwiczenia i zabawy, które pozwalają mu rozwinąć swoje umiejętności i zyskać kontrolę nad otoczeniem. Zabawki interaktywne, takie jak puzzle dla psów, mogą stymulować intelekt psa i jednocześnie sprawiać, że będzie czuł się bardziej spełniony. Takie aktywności pomagają psu w nauce radzenia sobie z problemami, co zwiększa jego pewność siebie. Ćwiczenia, takie jak komendy siad, zostań czy do mnie, wykonywane w różnych miejscach i warunkach, również pomagają psu nauczyć się reagowania na różne bodźce w sposób kontrolowany. Inną skuteczną metodą jest stopniowe wprowadzanie psa do nowych sytuacji. Zamiast nagle narażać psa na dużą liczbę nowych bodźców, warto wprowadzać je stopniowo, nagradzając psa za każdą pozytywną reakcję. Pies, który stopniowo zdobywa nowe doświadczenia w kontrolowanych warunkach, nabiera pewności siebie, co pozwala mu lepiej radzić sobie w przyszłości z nowymi wyzwaniami. Dla psów, które mają trudności w kontaktach z innymi zwierzętami czy ludźmi, dobrym rozwiązaniem mogą być sesje socjalizacyjne w małych grupach, gdzie pies ma szansę nauczyć się nawiązywać kontakty w bezpiecznych warunkach pod okiem opiekuna. Podsumowując, radzenie sobie z emocjami psa to proces, który wymaga empatii, cierpliwości i uważnej obserwacji. Każdy pies jest inny i ma swoje indywidualne potrzeby, ale zrozumienie jego emocji oraz odpowiednie metody wsparcia mogą znacząco poprawić jakość życia naszego pupila. Wspieranie psa w momentach lęku, budowanie jego pewności siebie i zrozumienie źródeł stresu to kluczowe elementy, które pomagają stworzyć silną, zdrową więź opartą na wzajemnym zrozumieniu i zaufaniu. Jednym z najważniejszych aspektów opieki nad psem jest umiejętność empatycznego podejścia do jego emocji oraz uważna obserwacja sygnałów, które wysyła. Psy, choć nie mówią słowami, komunikują się z nami poprzez swoje zachowanie, mowę ciała oraz dźwięki. Aby zrozumieć, co nasz pies czuje i czego potrzebuje, musimy być wrażliwi na te sygnały i reagować na nie z empatią. Pies, który odczuwa wsparcie i zrozumienie, będzie czuł się pewniej i bardziej zrelaksowany w towarzystwie swojego opiekuna. Kluczem do tego jest regularne obserwowanie swojego psa w różnych sytuacjach, aby zauważyć, co go niepokoi, co go cieszy, a co powoduje, że staje się nerwowy. Każdy pies jest inny, dlatego ważne jest, aby poświęcić czas na naukę jego indywidualnych sygnałów emocjonalnych. Empatia w relacji opiekun-pies to fundament budowania głębokiej więzi opartej na zaufaniu. Kiedy pies czuje się rozumiany, jego zachowanie staje się bardziej stabilne, a jego emocje są łatwiejsze do kontrolowania. Empatyczne podejście oznacza nie tylko reagowanie na negatywne emocje psa, ale również nagradzanie go w momentach, kiedy jest spokojny i zrelaksowany. Rozpoznawanie, kiedy pies potrzebuje wsparcia, a kiedy odrobinę przestrzeni, jest nieocenione w budowaniu silnej relacji. Opiekun, który potrafi zareagować na potrzeby emocjonalne psa, wzmacnia jego poczucie bezpieczeństwa i zaufania, co wpływa na ogólną stabilność emocjonalną czworonoga. Codzienna rutyna odgrywa kluczową rolę w emocjonalnym dobrostanie psa. Regularne spacery, zabawy i wspólne chwile relaksu pozwalają psu na zbudowanie poczucia bezpieczeństwa i przewidywalności w swoim życiu. Psy, które mają ustaloną rutynę, czują się bardziej pewne, ponieważ wiedzą, czego się spodziewać. Regularne spacery nie tylko dostarczają psu niezbędnej dawki ruchu, ale także pozwalają mu na eksplorację świata, co stymuluje jego umysł i pomaga redukować stres.
Wspólne zabawy to z kolei doskonały sposób na budowanie więzi z psem, a także na rozładowanie nadmiaru energii, co pozytywnie wpływa na jego emocje. Socjalizacja jest kolejnym niezwykle ważnym elementem, który wpływa na emocje psa. Odpowiednia socjalizacja od młodego wieku uczy psa, jak radzić sobie w różnych sytuacjach, jak reagować na nowe bodźce i jak wchodzić w interakcje z innymi zwierzętami oraz ludźmi. Pies, który jest dobrze socjalizowany, będzie mniej podatny na lęki i stres w nieznanych sytuacjach. Dla psów dorosłych, które nie miały możliwości odpowiedniej socjalizacji, warto stopniowo wprowadzać nowe bodźce i umożliwiać im zdobywanie pozytywnych doświadczeń. Ważne jest, aby robić to w kontrolowany sposób, nie narażając psa na zbyt dużą ilość bodźców naraz, co mogłoby go przytłoczyć. Jednak czasem, pomimo naszych starań, zrozumienie emocji i zachowań psa może być trudne. W takich sytuacjach warto skonsultować się z behawiorystą. Specjalista od zachowań zwierząt może pomóc nam zrozumieć przyczyny problemów behawioralnych i zaproponować odpowiednie strategie radzenia sobie z nimi. Behawiorysta to osoba, która może ocenić, czy dany problem wynika z emocji, traum, czy może z nieodpowiedniej socjalizacji i pomoże nam wprowadzić odpowiednie działania, aby poprawić samopoczucie naszego psa. Warto rozważyć konsultacje z behawiorystą w przypadku, gdy pies wykazuje trudności w relacjach z innymi psami, ma problemy z lękiem separacyjnym lub reaguje agresją w sytuacjach, które wydają się nam niegroźne. Profesjonalna pomoc może okazać się nieoceniona w zrozumieniu skomplikowanych emocji psa i wprowadzeniu odpowiednich zmian, które poprawią jakość jego życia. Opieka nad psem to nie tylko zaspokajanie jego fizycznych potrzeb, ale również dbanie o jego dobrostan emocjonalny. Poprzez empatię, uważną obserwację, codzienną rutynę i odpowiednią socjalizację możemy stworzyć warunki, w których nasz pies będzie czuł się szczęśliwy, bezpieczny i spełniony. A w razie potrzeby behawiorysta może pomóc nam lepiej zrozumieć emocje naszego pupila i wspólnie opracować plan działania, który przyniesie korzyści zarówno psu, jak i jego opiekunowi. Zrozumienie emocji psa to nie tylko narzędzie do poprawy jego codziennego życia, ale przede wszystkim klucz do budowania głębszej, bardziej świadomej więzi. Nasze psy każdego dnia, poprzez swoje zachowanie, mowę ciała i subtelne sygnały, starają się nam powiedzieć, co czują, czego potrzebują i jak postrzegają świat. To od nas, ich opiekunów, zależy, czy potrafimy te sygnały odczytać i zareagować z empatią i zrozumieniem. Kiedy uczymy się słuchać naszych psów sercem, dostrzegamy, jak wiele emocji kryje się za każdym ich gestem, spojrzeniem czy ruchem. Bycie uważnym na te sygnały, reagowanie na potrzeby psa oraz budowanie wspólnej relacji opartej na zaufaniu i wzajemnym szacunku to fundament, na którym można oprzeć pełne, szczęśliwe życie z naszym czworonożnym przyjacielem. Psy, choć nie potrafią mówić, komunikują się z nami w sposób, który wymaga od nas wrażliwości i chęci zrozumienia. Odpowiadając na te potrzeby, nie tylko wspieramy ich dobrostan, ale także tworzymy więź, która przetrwa lata. Każdego dnia nasze psy starają się z nami porozumieć. Pytanie, które powinniśmy sobie zadać, brzmi: czy potrafimy ich słuchać? Słuchanie sercem to umiejętność dostrzegania psich emocji, reagowania na nie i bycia dla psa wsparciem, które pozwala mu czuć się kochanym i bezpiecznym. Zakończenie tego odcinka to dopiero początek waszej podróży w głąb psich emocji i zachowań. Zrozumienie, co czuje nasz pies, jest procesem, który wymaga nie tylko empatii, ale także ciągłej nauki i obserwacji. Na szczęście wiedza na ten temat jest coraz bardziej dostępna. Zachęcamy was do pogłębiania swojej wiedzy, korzystając z naszych dostępnych materiałów, takich jak e-booki i audiobooki, które szczegółowo opisują psie emocje, zachowania oraz sposoby na budowanie silnej relacji ze swoim pupilem. Jeśli dzisiejszy odcinek zainspirował was do lepszego zrozumienia swojego psa, zachęcamy do zadawania pytań i dzielenia się swoimi spostrzeżeniami w komentarzach. Chętnie usłyszymy, jakie emocje zauważacie u swoich psów i jak radzicie sobie z ich interpretacją. Czy dostrzegacie u swojego pupila sygnały, które opisaliśmy dzisiaj? A może macie pytania, na które chcielibyście uzyskać odpowiedź w kolejnym odcinku? Wasze doświadczenia są dla nas cenne, a interakcja z wami pomaga nam tworzyć jeszcze bardziej wartościowe treści. Zapraszamy was do dalszej nauki, wspólnego odkrywania tajemnic psich emocji
i budowania jeszcze silniejszej więzi z waszymi czworonożnymi przyjaciółmi. Dziękujemy za wysłuchanie dzisiejszego odcinka Kundel Podcastu. Mamy nadzieję, że zdobyte informacje pomogą wam lepiej dbać o waszych czworonożnych przyjaciół. Zapraszamy do słuchania kolejnych odcinków i dzielenia się nimi ze znajomymi. Jeśli podobał wam się ten odcinek, prosimy o subskrybowanie naszego kanału, zostawienie łapki w górę lub komentarza. Wasze wsparcie pomaga nam tworzyć coraz lepsze treści. Dziękujemy.